Szykując się do nagrywania kolejnego filmu z serii testów żeli, pomyślałam, że podzielę się z Wami procesem ściągania masy żelowej. Dodatkowo myślę, że jest to świetna okazja, aby przetestować frezy marki IQ Nails, które ostatnio prezentowałam Wam wstępnie na Instagramie. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda proces zdjęcia żelu i przygotowania płytki pod przedłużenie, czy też manikir hybrydowy, serdecznie zapraszam Was do oglądania. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale NG Nails. Jak widzicie, moja stylizacja jest bardzo świeża. Ma zaledwie lekko ponad tydzień. Zaczynam od złotego frezu z węglika w kształcie szyszki. Jak widzicie, paznokcie lekko skróciłam, niestety zrobiłam to poza kadrem. Wstępnie myślałam, że paznokcie jedynie lekko skrócę i wykonam na nich inną stylizację, ale jak wspominałam, postanowiłam ruszyć z filmami z serii o testach żeli, dlatego w dalszej części filmu będę skracać paznokcie jeszcze bardziej. Najpierw przytoczę Wam parę informacji na temat tego frezu, jakie znajdują się na stronie producenta. Frez posiada podwójny rodzaj nacięć, proste, standardowe oraz dodatkowe spiralne nacięcia, dzięki czemu ostrza tnące są szersze i są umieszczone pod nietypowym kątem. Taki rodzaj ostrzy ma gwarantować szybkie, płynne usunięcie materiału oraz lepsze odprowadzanie ciepła podczas pracy. Jak widzicie, za pomocą tego frezu rzeczywiście jestem w stanie w szybki sposób pozbyć się materiału. Najlepiej widać to oczywiście po warstwie z hybrydą. Skracanie za pomocą frezu też przebiega w szybki sposób, zresztą sami zaraz zobaczycie. Dodatkowo producent zapewnia, że frez jest pokryty specjalną złotą nanopowłoką, która wydłuża żywotność frezu. Oczywiście jak na razie nie jestem w stanie wypowiedzieć się o żywotności tego frezu, ponieważ używam go dopiero może 5. raz. Jeśli chodzi o sposób pracy frezem, jego obroty ustawiam oczywiście na literę F, a szybkość obrotów ustawiam na około 15-20 tysięcy. Pozbywam się za pomocą frezu nadmiaru masy, ale pilnuję, aby frezem nie dotykać naturalnej płytki. To, co widzicie teraz na filmie, to rzeczywisty czas ściągania materiału za pomocą tego frezu. Film nie został przyspieszony. Gdy już moje paznokcie są skrócone, a materiału żelowego jest zdecydowanie mniej, sięgam po delikatniejszy frez z węglika, również w kształcie szyszki. Frez służy do delikatnego usuwania hybrydy i opracowywania żelu. Wykorzystuję go oczywiście do ściągnięcia jeszcze pozostałego nadmiaru żelu. Tutaj również uważam na kontakt frezu z naturalną płytką. Obroty, tak jak wcześniej, ustawiam na literę F oraz wartość na około 15-20 tysięcy. Na razie nie przejmuję się nierównościami na płytce, ponieważ będę je jeszcze wyrównywać później za pomocą pilnika i polerki. Gdy już zostanie mi niewielka ilość materiału żelowego, przechodzę do frezowania skórek. Zaczynam od użycia walca oznaczonego kolorem żółtym. Jak zdążyliście pewnie zauważyć, nie mam zbyt dużej ilości skórek do usunięcia. Poza tym moje skórki są bardzo wrażliwe, dlatego staram się dobierać do nich jak najdelikatniejsze frezy. Obroty frezu ustawiam ponownie na literę F na 15-20 tysięcy. Frez, tak jak poprzednio prezentowane produkty, posiada specjalną nanopowłokę wydłużającą jego żywotność, zabezpieczającą jego ostrza i minimalizującą efekt przegrzania. Frez jest bardzo delikatny, nie podrażnia mi skórek i spełnia swoją rolę. Odpycha skórki oraz czyści zrogowaciały naskórek przy fałdach. Frezowanie zaczynam od prawej fałdy lateralnej, następnie kieruję frez po łuku w stronę fałdy proksymalnej i schodzę do lewej fałdy lateralnej. Frez trzymam równolegle do wałów paznokciowych. Po wstępnym odepchnięciu wałów paznokciowych wybieram zaokrąglony stożek do usunięcia nabłonków i jeszcze większego odsunięcia wałów. Frezem pracuję na dwie strony paznokcia. Zaczynam ponownie od kierunku oznaczonego literą F, dlatego najpierw frezuję paznokcie od środka, schodząc do lewego boku. Następnie zmieniam kierunek na przeciwny i kieruję frez ze środka do prawej strony. Obroty ponownie ustawiam na około 15 tysięcy.
Następnie po odepchnięciu wałów używam bardziej precyzyjnego frezu. Dostaję się dzięki niemu pod odepchnięty wał, oczyszczam i podnoszę jeszcze bardziej skórki. Używam do tego małego frezu diamentowego w kształcie płomyka, który posiada delikatny nasyp. Jeśli chodzi o moją opinię, frez rzeczywiście spełnia swoją rolę. Dzięki zaostrzonej końcówce łatwo jest nim dotrzeć w trudno dostępne miejsca, a jego kształt pozwala jeszcze bardziej unieść wały. Frez jest skuteczny, a przy tym delikatny. Tak jak poprzednio, frezem pracuję na 2 kierunki. Tutaj obroty ustawiam na nieco wyższe, bliżej około 20 000. Po odepchnięciu i oczyszczeniu skórek pod wałem przyszedł czas na pozbycie się skórek znajdujących się na wale. Używam do tego frezu z nasypem diamentowym w kształcie kulki o średnim rozmiarze o oznaczeniu w kolorze czerwonym. Frezem pracuję na obrotach w kierunku F ustawionych na około 15-20 000. Frezowanie zaczynam od prawego boku paznokcia, a następnie po łuku przechodzę do lewego boku. Skórki najpierw staram się jeszcze bardziej podnieść, a następnie pozbywam się ich. Na sam koniec używam delikatnego frezu do polerowania, aby wygładzić skórki. Mam na myśli frez w kształcie baryłki, który jest oznaczony żółtym kolorem. Frezem pracuję również w jednym kierunku. Jego obroty ustawiam na około 20 000. Frez posiada bardzo łagodny, diamentowy nasyp. Frez także jest wykończony nanopowłoką, o której już wcześniej wspominałam. Frezu możemy używać zarówno na sucho, jak i na mokro z oliwką. Gdy skórki już są przygotowane, sięgam po pilnik o gradacji 100/180. Pracując stroną o gradacji 180 skracam wolny brzeg oraz wyrównuję powierzchnię płytki. Uważajcie oczywiście, aby jej nie przepiłować. Ograniczcie do minimum ruchy pilnika po naturalnej płytce. Na koniec wyrównuję powierzchnię płytki polerką. Proponuję Wam pod koniec używać na zmianę pilnika i polerki. W ten sposób najbezpieczniej pozbędziecie się żelu z płytki. Przypominam, że oczywiście linki do wszystkich produktów znajdziecie w opisie. W ten sposób przygotowana płytka jest gotowa pod manikir hybrydowy lub przedłużanie. Tak jak wspominałam, ja moje paznokcie przygotowywałam pod następny film z serii o testach żeli, dlatego spodziewajcie się w najbliższym czasie nowego odcinka z tej serii. Dajcie mi koniecznie znać, czy używaliście już może frezów marki IQ Nails. Pytałam się już Was o to wstępnie na Instagramie i dostałam bardzo pozytywny odzew, za co bardzo Wam dziękuję. Osobiście na razie używam tych frezów przez niedługi okres, ale pierwsze wrażenia są obiecujące. Frezy rzeczywiście spełniają swoje funkcje, a podczas pracy nie doświadczyłam jeszcze efektu przegrzania. Co do ich żywotności, to tak jak wspominałam, używam ich za krótko, aby się wypowiedzieć na ten temat. Jeśli jesteście ciekawi dalszych testów frezów, serdecznie zapraszam Was na mojego Instagrama, na którym na pewno podzielę się z Wami dalszymi testami. Znajdziecie tam także informacje o bieżących tutorialach oraz paznokciowe inspiracje. Jeśli jesteście chętni na inne materiały dotyczące frezów, również dajcie mi o tym znać w komentarzu. Jeśli filmik okazał się przydatny, będę wdzięczna za pozostawienie łapki w górę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.